Siemanko! W dzisiejszym odcinku kolejny przepis na pastę. Jak widać mam 5 składników, więc trochę bardziej rozbudowana. Zajmiemy się za chwilę odważeniem, no i będziemy kucharzyć. Przechodzimy do dzisiejszego przepisu. Tutaj będzie spis składników, ale będzie nam potrzebne 75 g wosku pszczelego, 50 g masła shea, 135 g oleju ze słodkich migdałów, 15 g lanoliny oraz 10 g wosku Carnauba. Więc zajmiemy się na początku woskiem pszczelim. Obłupiemy 75 g. Dobra, wosk mamy, 75 g wosku. To ładnie poukładamy. Odmierzymy teraz wosk Carnauba. Tak to wygląda. W takich drobniutkich płatkach. Czyli potrzebne nam będzie 10 g. Dobra, wosk mamy. Teraz będzie nam potrzebna lanolina. Ona nie jest taka twarda jak wosk pszczeli, mimo że z początku może tak wyglądać. Bardziej jak jakiś gęsty smar czy wazelina. Lanoliny potrzebne nam jest 15 g. Mamy 15 g. Teraz będziemy odważać masło shea. Musimy jakąś grudę tutaj wyrzucić. Masła shea nam potrzebne jest 50 g. Mamy 50 g. Czyli już prawie wszystkie składniki. Teraz nalejemy 135 g oleju ze słodkich migdałów. Także mamy już wszystkie składniki. Mamy olej, lanolinę, masło shea, wosk Carnauba oraz wosk pszczeli. Przechodzimy więc do stopienia tego i napełniamy słoik. Odpalamy maszynę. Nie za ostro. Topimy najpierw wosk pszczeli, później dodam wosk Carnauba, później masło shea, lanolinę, no i dopiero olej. Także poczekamy sekundkę. Wosk się roztapia.
Dużo szybciej to idzie, jeśli nie mamy takiej dużej bryły. Wosk pszczeli jest stopiony, więc dorzucę teraz wosk Carnauba. I topimy teraz te dwa woski. Teraz czekamy, aż Carnauba się stopi. Teraz będę dodawał masło shea. Trzeba uważać, żeby nam nie chlupło. Tak to wygląda. Naszykuję sobie już lanolinę. Ściągłem ją z papieru. Mam już roztopione. Więc teraz idzie lanolina. Mam wszystko rozpuszczone, więc dodaję teraz olej. Jeszcze sekundkę na ogniu, żeby wszystko się wymieszało porządnie. Szykuję słoiki. Jak widać, całość jest bardzo klarowna, więc wszystkie nasze składniki się dobrze zmieszały, rozpuściły. Krawędzie przy szkle zaczynają już lekko chwytać, więc pozostaje tylko poczekać, aż to wszystko zastygnie. No i będziemy testować. Pasta numer 3 gotowa. Wszystko już wystygło, ściągło się, jest w pełni zimne. Kolor zbliżony do tej pasty z poprzedniego filmu. Zapach. Tutaj czuć masło shea oraz lanolinę. Pozostałe składniki bardzo słabo wyczuwalne. Zobaczymy za moment, jak z twardością. Cały czas bazuję na tym pierwszym przepisie, dodając kolejne składniki. Tutaj jest 75 g wosku pszczelego, 50 g masła shea, 135 g oleju ze słodkich migdałów, 15 g lanoliny oraz 10 g wosku Carnauba. Także to już jest dość bogata mieszanka. Na pewno te dodatkowe składniki wyjdą na plus dla skóry. Zobaczymy, jak wyjdzie z twardością tej pasty. Także przechodzimy już do testów. Kawałek skóry. Pierwsza warstwa dość twarda. Później jest nawet miękko. Zapach intensywny. Ogólnie ładnie się to wchłania, równomiernie. Zapach też ładny jest. Wiadomo, można to podgrzać. Na pewno to zwiększy wchłanianie. Ale chciałbym właśnie to przetestować w takim jakby najgorszym możliwym wydaniu. Czyli na sucho. Czekam, aż to wyschnie i sprawdzimy, jak odporność na wodę. Próbki mam dotarte. Jeszcze dla przypomnienia, lepiej nie zostawiać za grubej warstwy na dotarcie później, ponieważ to twardnieje dość mocno i ciężko jest to zetrzeć, więc lepiej nałożyć
i dotrzeć to prawie na gotowo, no i później po doschnięciu tylko polerka. Tutaj nakładany był krem po przetarciu przez sito, więc jak widać jest trochę ciemniejszy odcień niż tu. Lepiej się to wchłaniało w skórę. Więc sprawdzamy teraz, jak jest z odpornością na wodę. Najpierw próbka, gdzie nakładaliśmy pastę bezpośrednio ze słoika po zastygnięciu. Że widać, że ani kropla wody się nie wchłonęła. Bardzo dobre zabezpieczenie. Widać też teraz na skórze, gdzie ta pasta była nałożona. Delikatny satynowy połysk. Sprawdzamy teraz drugą próbkę, gdzie było nakładane w formie kremu. Ta część niezabezpieczona. Tutaj także bardzo dobre zabezpieczenie przed wodą. Nasza kolejna pasta gotowa. Użyliśmy dzisiaj trochę bardziej bogatej mieszanki wieloskładnikowej. Udało się uzyskać coś ciekawego. Na pewno nie jest to nasza ostatnia pasta, ponieważ chciałbym jeszcze zrobić coś na bazie łoju wołowego, ponieważ potrafi on bardzo dobrze zmiękczyć skórę. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!